Dzień dobry, everyone. Dzień dobry, I'm Max from Canada. I'm Suzy from Thailand. Wow! One suggestion that I really had to do is the underground city of Osaka? How do you pronounce it with the O like this? I don't remember. Is it not Osaka? Osaka? now it's wrong. I'm in the wrong country. Osaka. Osaka? I think it's Osaka, right? Osaka. I don't know. You have to tell us. This underground city is part of the Rise complex built in the Oil Mountain in 1944. These mysterious underground tunnels attract history buff as well as treasure hunter, the G, and those searching for undiscovered secrets from the World War III. Is it the German? Wait, World War II? Yeah, World War III, I'm thinking about the future now. But yeah, I think the German built that, but I'm curious because they deserted it after or something. Like, what was the goal? Was this just to spy? Not only on Poland, but on other country? Because when you look at the location, look, it's at the border of Czechia too. So they can basically, I thought maybe they wanted to make something underground that can reach, like, that can go to Germany, like underground or something like this. In Thailand also have it, built by Japanese. Oh yeah? World War II too. Or maybe they thought that they would own Poland, so they just made something like this. Maybe they had like even greater ambition. But in Thailand, people were saying that they hiding the gold. They Oh. moved the gold and hide them. Okay, well, let's see. Let's get started. We- No! Okay, so this is It's like an experiment things. yeah. Oh, whoa, what is that in my ear? Ozuka. Olbrzym. Tak jak sam kryptonim niemiecki wskazuje, największa inwestycja, jaka w tym rejonie była realizowana. Oficjalnie, według przekazów pamiętników Alberta Speera, budowa największej kwatery Adolfa Hitlera. Możliwe, że potężne fabryki podziemne, laboratoria, produkcja cudownej broni. To wszystko mogło być kompleksem A headquarter for Adolf. Like a place where like you can literally like be like in control and it's, well, it looked like it's protected because it's underground, but damn, the audacity, right? It was like we're gonna own Poland. and Yeah, everything. but really big. It was in the middle of the war too, so it was cocky too. Z faktów, które wiemy, budowa rozpoczęła się w 1943 roku, zakończyła w niektórych miejscach 7 maja 1945. Na pewno nie zostało to wszystko skończone. A co chcieli tu stworzyć Niemcy? Tego naprawdę nie wiemy w tym momencie. Oh. Damn, alien. Me, I'm thinking that to spy on people, like to spy on our country. Yeah. Cały kompleks RISE to bierzemy pod uwagę przeważnie easy tylko to invest. obiekty wykute w skale, kilometry wykutych w skale, ale nie patrzymy na to przez pryzmat wielkiej budowy na zewnątrz. Czyli tak samo właśnie na Osówce, na naszych obiektach naziemnych mamy bardzo dużo Ozuka. różnego rodzaju budowli betonowych. W większości przypadków tak samo ogarniętych wielką tajemnicą niewiadomego przeznaczenia. Mamy tutaj potężne fundamenty, 30 na 30 metrów, mała elektrownia, możliwości powstania reaktorów atomowych tutaj lub stacji metro, a jeszcze inni. Uważają, że to jest po prostu zamaskowane wejście do jeszcze większego szybu, który prowadził do jakiegoś następnego kompleksu podziemnego, który w tych okolicach gdzieś powinien istnieć, bo takie przesłanki były. I kto wie, czy taka siłownia po prostu nie jest miejscem zamaskowania takiego wejścia. Mamy potężne silosy, tak jak na każdym z kompleksów, w których był gromadzony materiał budowlany. A tak samo właśnie obiekt, który się w tym momencie znajdujemy, potężny nazywany kasyno. Potężny bunkier z wielką ilością okien. Niektórzy mogą go porównać Oh, a bunker. He called it a casino because it's a bunker without a window. Oh. Man. do bunkra, w którym w Wilczym Szańcu był Mirek. przeprowadzony zamach na Hitlera. Najprawdopodobniej budynek administracyjny, Wait. ale zawsze przeprowadzony zamach na Hitlera. Porównać do bunkra, w którym w Wilczym Szańcu był przeprowadzony. You might compare it because I remember, I don't remember the name of the movie. Is it Downfall? There was a movie and he tried to assassinate it in the movie and they said this bunker is comparable to the one from where they tried to kill him. Oh. Like when he tried to take his life. The bunker who was supposed to be like the most protected place on the planet or something. Zamach na Hitlera.
Najprawdopodobniej budynek administracyjny, ale to zawsze są tylko nasze przypuszczenia. Żeby całość obejrzeć kompleksu Frize, tego nie możemy traktować jako tylko podziemia, tylko do tego jeszcze trzeba dołożyć właśnie zawsze obiekty naziemne, bo patrząc przez obiekty naziemne widzimy wielkość całej inwestycji, tego co tutaj ludzie wykonali. Ui. Mamy tutaj 1800 metrów wydrożonych korytarzy. Nasza trasa turystyczna przechodzi około 1300. Na pewno jest najdłuższą trasą turystyczną podziemną. Z drugiej Wow, strony Osówka jest so największym huge. obiektem, co chodzi o wykutą przestrzeń w podziemiach. Wszędzie indziej mamy surowe chodniki, u nas już są... Yeah, they carve forever. So my thing is that maybe their plan was to carve like this for like 20 years or something. Maybe they wanted to do it and try to reach like, Everywhere. yeah. And then I don't know. And Because, create the underground space. yeah, because they said it's supposed to be a headquarter, right? Why make it so big and In case he use nuclear or whatever. so quickly? Yeah. So you can stay under the ground. It must have been the way to spy on others. Potężne hale, a tak naprawdę te chodniki właśnie przerobione na wielkie korytarze. Ilość elementów już gotowych, wybetonowanych. Charakterystyczne właśnie są wartownie, które są, mamy dwie w pełni wybetonowane, gotowe. Hale Yeah, they're potężne, so tak samo good. wybetonowane, czego się nie spotyka więcej w innych obiektach. Ciekawostką są jeszcze tajemnice związane z samą What do you Osówką. mean? Tajemnica Building. Like the construction look really strong. Yeah, well, Like really difficult to destroy. there's a lot of invention that we use these days that are from Germany during World War II. They were very advanced technologically. Yeah, it's crazy. I got goosebumps. Yeah. w innych obiektach. Ciekawostką są jeszcze tajemnice związane z samą Osówką. Tajemnica naszego uskoku, tajemnica możliwości tego, że istnieje następny niższy poziom. To są rzeczy, które napędzają tutaj cały czas właśnie rzeszy poszukiwaczy, a na pewno jako walory tajemniczości tak samo turystów. We are not gonna go like, I cannot swim, I cannot breathe. Za moimi plecami widoczna jest jedna z najbardziej charakterystycznych, można powiedzieć jedyna w swoim rodzaju na całym kompleksie Rize hala. Ma 50 metrów długości, 10 metrów wysokości i jakieś 7 metrów szerokości, ale bardziej chodzi o to, co widzimy nad naszymi głowami. Te zachowane, oryginalne szalunki z czasów II wojny światowej, one wiszą od końca wojny. Najprawdopodobniej miały zostać. Niemcy zastosowali tutaj nowe metody wytwarzania takich. Beton, który jest nad naszymi głowami, nad tym szalunkiem stropowym, został po prostu podany z zewnątrz góry. Zostały zrobione otwory, do których po prostu ten beton został wlany. Yeah, Tak jak they really wspomniałem, ta hala została wylana od góry. Ciekawostką jest to, że w tym miejscu akurat trzeba było mniej więcej przewiercić 40 metrów tego górotworu, tej najtwardszej skały, gnejsu, który tutaj występuje. Niedaleko od nas, dosłownie możliwe, że w linii prostej 150 metrów znajduje się szyb. Yeah, the way they described it was very secret. Like they didn't want anyone else to know. It was very supposed to be a secret thing that they were doing. Like, Najgłębszy szyb na naszym kompleksie Rize, 48 metrów głębokości, tworzący potężną studnię 6-metrowej średnicy. W ostatnich naszych chodnikach, tutaj prostopadłych do tego, nadkład skalny jest prawie 90 metrów, więc to wszystko sugerowało do tego, że Niemcy czuli się całkowicie bezpieczni tutaj. Ta skała tworzyła dla nich warunki czystego bezpieczeństwa. Jako schrony i wykończenia You mogą don't have sugerować, że frame miały for być him. wykończone, żeby mogli przybywać tutaj ludzie, ale patrząc na tą halę, przypuszczamy, że ona miała być jeszcze podzielona. Tak naprawdę mamy strop, czyli ten sufit, jakiś tam ciąg technologiczny był. Później tą główną część, którą tu widzimy, to pewnie była główna część korytarzy, a na dole najprawdopodobniej powstałaby tak jakby piwnica. Czyli jeszcze jeden chodnik, w którym by były po prostu wszelkiego rodzaju urządzenia. Są hipotezy, że tutaj miała po prostu stać centrala radiotelegraficzna. Damn. Wiele osób przychodzi tutaj zabawowo, żeby się zabawić, spędzić wesoło czas.
ale naszym celem przewodników przede wszystkim jest pokazanie historii tego obiektu, a niestety ona jest smutna. Tutaj ginęli ludzie, więźniowie, którzy tutaj pracowali. Niestety ich praca powodowała... Yeah, but that's what I was gonna say, right? Are they able to do that so quickly? They force They just take a big amount of prisoners. You don't pay them, and then you force them to work like 18 hours per day. you, and then they die for nothing. Yeah. Hopefully some of them did not, but Jedno, umierali podczas tej pracy. Na obszarze całego kompleksu Rize szacuje się, że zginęło około 7 000 ludzi, czyli połowa z tych, co pracowało. Nie możemy zapominać, że każdy metr wydrążonej tutaj chodniku to jest tak naprawdę czyjaś krew. $7,000. Under their Wiele legend, wiele mitów, teorii, tajemnic tak naprawdę. Czy jedną z nich nie mogło być to, że faktycznie to miało być schrony przed cudowną bronią, jaką mogła Rzesza stworzyć, bombą atomową. Jakby nie było, Amerykanie zrobili, więc przed tym trzeba było się bronić. Czy Hitler faktycznie w tym momencie... Theory is that it was to hide atomic bomb. I don't really believe in this one though. Maybe. But he was really weird, right? He loved experimenting like that. But Yeah. like, was it like he doesn't want to die? I mean, I think it was more so, I don't know, if it go wrong, something explode there instead of in Germany. I don't know. w takich podziemnych schronach nie mógł się chować przed tym mocą atomu, którą sam już doświadczał, sam konstruowali. W okolicy mamy kopalnię uranu, wielkie zakłady, które mogły uzdatniać ten uran, tą rudę uranową. Więc kompleks Osówka jak najbardziej, Okay, maybe jak najbardziej mógł być schronem przed tą wielką siłą wybuchu. Uranium. He need friend. He lonely. It's just guarding. Yeah, but he need friend. There's a lot of people that do this job in 2025, you know. Yeah. They are watching at night to make sure everything go well in the building. But it's not enough. Well, they have the radio, they have the something. There's a lot of people. Yeah, I know, but I don't think the people hiring him very care about that. You know? I It's know what you mean. scary. Done? I know you like those kind of video. Huh? Yeah, it's mystery and then it's scary. It's like, what is it? What the purpose of that? You know, thing like that. It's scary. Yeah, interesting video. I had never heard of this. I don't know in Poland. Well, the guy was Polish, right? So what he talked about is probably what is known also. Yeah. But do you have a theory about what like it was for? My initial thought did not change. Yeah, the weapon thing makes sense because of the uranium nearby. But I think it's mostly to have base a little bit everywhere. And yeah. now this having this there near the Czech border, it was more like having a foot everywhere, having your foot in every country, having your foot there, and having some strong presence there that nobody can do anything. And the goal is that it remain like a secret that nobody would know. Yeah. So I feel like maybe he was doing similar thing in other places too, not just in Poland like this. We don't know. Yeah, I mean, like, it's really easy to do that. Like in the history, even long time ago before World War II, like, when they have, like, into war, right? They always dig the ground like that because no one will notice it. And then the tunnel like that, you can like, transfer the weapon really easy. And then one day, it's like, you can even try to raise all your troops below the ground and ready to invade that country, thing like that. Because like back in the days, there's a big war, thing like that, right? The wall, you cannot cross it. So that another thing you can use it, but it take time. Yeah. But this underground is like, what he been doing it there? It's scary too, and it's like they were like experiment something to
You know, it's so mysterious. Yeah. Well, thank you for the amazing suggestion. If there's more amazing video, I know that Suji loves that kind of video, so suggest us more. Yes. And see you very soon. Bye bye.